można powiedzieć, że takim game changerem w tym sensie, takim przełomowym wydarzeniem, gdy chodzi o konstruowanie niemieckiego modelu pamięci o czasach okupacji, no to było wyświetlenie w niemieckiej telewizji pod koniec lat 70. nie niemieckiej produkcji, tylko amerykańskiej produkcji pod tytułem Holocaust. To rzeczywiście było wydarzenie nie tylko medialne, no i zgodne głosy badaczy tego zagadnienia twierdzą, że właśnie od lat 80. XX wieku w Niemczech Zachodnich można mówić o pewnym boomie pamięci. Tak, bo jak my mówiliśmy o filmie Polskie Drogi, to pewnie takim filmem, ale to pierwszym filmem, który dotarł do świadomości niemieckiej społecznej, do dziesiątków milionów, bo ten film był oglądany przez 20 milionów, to był właśnie film Holokaust. Negatywna pamięć była w pierwszych latach po wojnie nie do pogodzenia z kształtowaniem pozytywnego wizerunku nowego państwa. Wbrew oczekiwaniom idealistów, to nieduchowa odnowa i moralny rachunek sumienia Niemców stanowiły warunek sine qua non dla postawienia fundamentów demokratycznego państwa, lecz odwrotnie, to państwo, jego instytucje i wartości obywatelskie stworzyły bazę dla wewnętrznej wolności, umożliwiły spojrzenie w twarz historii i pogodzenie się z nią. Nad pytaniem, przed którym stanęło wielu intelektualistów, jak odbudować duchową substancję Niemców, ciążyła od początku ambiwalencja ducha i polityki. Wyraził ją dobitnie pisarz Günter Kunert, gdy zmagając się ze swym obrazem Niemiec, pisał: „Słowo Niemcy z trudem przechodzi mi przez usta, zostawia na podniebieniu nieprzyjemny smak. Nazwa ta jest jak coś w rodzaju naczynia, które wypełnione jest po brzegi starymi i nowymi sprzecznościami. Nierozerwalnie ze sobą połączeni Heinrich Heine i Heinrich Himmler, Weimar i Buchenwald, arcydzieła mistrzów sztuki, a zarazem śmierć, jako mistrz z Niemiec. Bogactwo artystów i jeszcze więcej specjalistów od sztuczek z pamięcią”. Fragment tekstu Anny Wolf-Powęskiej. Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości. Gdy mowa o pamięci o zbrodniach popełnianych przez państwo niemieckie i funkcjonariuszy państwa niemieckiego w czasie okupacji na ziemiach polskich, w kontekście Niemiec pojawia się takie określenie czy opinia, że Niemcy po 1945, a właściwie po 1949 roku, bo mówimy o powstaniu dwóch państw niemieckich wtedy, dokonały wzorcowego, i tu jest takie ładne określenie, przezwyciężenia przeszłości, Vergangenheitsbewältigung. Ale czy rzeczywiście możemy mówić w tym kontekście o tym, że Niemcy jako całość, jako naród rzeczywiście mają tą przeszłość już za sobą? Nie, nie możemy o tym mówić i to, co nazywamy polityką pamięci niemiecką, polityką pamięci, charakteryzują takie meandry polityczno-społeczne. Raczej zamiast przezwyciężenie trzeba byłoby mówić o polityce zapominania, polityce niepamięci. Zresztą, gdy mówimy o Niemcach, to trzeba też wspomnieć o Polakach. To jeśli idzie o polską pamięć, to wcale tak
jednoznaczne nie było. Może krótko przypomnijmy, że gdzieś mniej więcej do tak zwanego przełomu 89-90, czyli w okresie komunistycznym, władza, ale nie tylko władza, tak, uważała, że ta polityka pamięci o zbrodniach nazistowskich jest jednym z ważnych zadań państwowych. Chociażby świetnie rozwijająca się nauka o okupacji. Powstały wówczas podstawowe monografie, ale w kulturze popularnej no, mamy takie dzieła jak Polskie drogi na przykład. Z pewnością tak. Ja ciągle mam przed oczyma taką scenę właśnie z tego serialu Polskie drogi, jak jeden z bohaterów, Kuraś, no tak trzeba powiedzieć, kupił cały wagon dzieci. No właśnie o tej samej scenie myślałem. Właśnie te sceny, to jest ważne, jaki ten film miał moc, tak? Naprawdę też myślałem, którą scenę wspomnisz, no i to jest to właśnie ta scena. Aczkolwiek z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, gdy mowa o pamięci, o zbrodniach niemieckich, pamięci Może jeszcze jedna rzecz, kształtowanej. bo żebyśmy nie byli chwalcami polityki pamięci PRL-owskiej. No właśnie chciałem do tego dojść, że ta pamięć w okresie PRL-u też była wybiórcza, no bo to przecież w PRL w pewnym momencie zaczęto mówić o zbrodniach nazistowskich, a nie niemieckich, no bo byli ci tak zwani dobrzy Niemcy z NRD i byli ci źli z RFN-u. To po pierwsze, a po drugie, no jednak też pamiętajmy, że pewne segmenty... Była główna komisja najpierw zbrodni niemieckich i potem ona została przemianowana na główną komisję zbrodni hitlerowskich. Nie przypadkiem. Tak, no właśnie, zbrodnie hitlerowskie, zbrodnie nazistowskie, to byli hitlerowcy, to nie byli Niemcy. Te wszystkie meandry słowne wtedy się właśnie w okresie PRL-u zaczynają, ale z drugiej strony no, pewne segmenty, pewne obszary wiedzy jak gdyby były też świadomie wykluczane. Bo no, nie przypadkiem jest to, że na przykład zaangażowanie polskich dyplomatów, którzy byli wierni rządowi polskiemu w Londynie na rzecz ratowania Żydów, tak zwana lista Ładosia, prawda? No to były właściwie takie aspekty tych dziejów okupacji i dziejów Polaków w czasie okupacji zupełnie nieznane, ale skazane całkowicie z premedytacją na zapomnienie. W tej kulturze popularnej ten obraz okupacji był również bardzo silnie zideologizowany, o czym musimy też powiedzieć. No, ten bardzo dobry serial Polskie drogi, którego obrazami myślimy, mówiąc o okupacji, no, ma też takie wątki, to takie ważne wątki, silnie naznaczone wpływem tej komunistycznej wizji historii, no bo tam głównymi bohaterami są tak naprawdę Gwardia Ludowa, Armia Ludowa. Jakby ktoś ten film potraktował jako podręcznik historyczny, no to by doszedł do wniosku, że no, tak naprawdę w okupacji to z Niemcami głównie walczyli komuniści, a nie tak zwany rząd londyński. Który już stał z bronią u nogi, tak mówiono w propagandzie komunistycznej. Ale już kończąc ten wątek, też jednak było coś takiego, co ja bym nazwał jakimś elementem heroizmu w tej kinematografii PRL-owskiej opowiadającej o tej okupacji niemieckiej. Znaczy nie było takiego zbyt lekkiego, jak ty to przy innej okazji nazwałeś, komiksowego podejścia do opowieści o tej okupacji. No właśnie, bo jak dzisiejsze z ostatnich lat obejrzymy seriale na temat okupacji, to w tych serialach widzimy przede wszystkim bardzo ładne kobiety i przystojnych mężczyzn i to jest takie bardzo komiksowe. Nie widzimy w ogóle grozy tej okupacji, nie widzimy ofiar, widzimy przede wszystkim takie ładne obrazki ładnych ludzi, którzy bohatersko walczą, łącznie z takimi przekłamaniami, że ja widziałem taki jeden film, w którym kobieta była oficerem, dowódcą oddziałów specjalnych, no co jest przecież fałszem, kompletnym fałszem historycznym. I może jeszcze jedna rzecz.
bo też jeśli idzie o badania historyczne, to PRL te badania historyczne, one były już na pewno mniej zideologizowane niż kultura popularna. No i po dziś dzień mamy podstawowe książki na temat okupacji, takie jak monografia Madajczyka na temat okupacji na ziemiach polskich i po dziś dzień nic lepszego nie ma. Minęło, ile już od lat 70. to minęło 50 lat i syn profesora Madajczyka musi tę książkę wznawiać, bo badacze nie podjęli się wysiłku napisania monografii na ten temat, a dzisiaj inny jest zupełnie dostęp do dokumentów chociażby źródłowych. Mamy inną wiedzę i ja powiedziałbym tak, ze względu na znaczenie okupacji, to taka historia okupacji powinna powstawać raz na dekadę. To z pewnością jest wielki wyrzut sumienia i dla polskiej historiografii, ale także dla państwa polskiego, które na przykład konstruując tak, a nie inaczej politykę naukową, premiując różne przyczynkarskie opracowania, a na przykład zniechęcając, to już jest osobny temat na osobną rozmowę, naukowców do podejmowania na przykład właśnie na nowo kompleksowego, wielkiego opracowania dziejów niemieckiej okupacji, no sprawia, że rzeczywiście pod tym względem mamy posuchę, ale wróćmy do Niemiec. Niemcy pamiętają, natomiast jeśli chodzi o pamięć o tym, co się działo pod okupacją niemiecką w Polsce, jak byli traktowani polscy obywatele, no to można powiedzieć, że ta pamięć jest wybiórcza. Na pewno pamięć o Holokauście, o losie polskich Żydów, o losie Romów jest i to się utrzymuje w Niemczech. Natomiast Polacy, którzy byli w obozach koncentracyjnych, którzy byli deportowani do pracy przymusowej, to na pewno nie jest to taka grupa, która jest w szerokiej skali upamiętniana. Tutaj duża rola też polskiej strony, aby zwracać na to uwagę, aby podtrzymywać tą pamięć, bo tych grup różnych ofiar II wojny światowej jest dużo i można powiedzieć, że istnieje pewnego rodzaju konkurencja między tymi grupami. No i ważne, żeby w naszym interesie jest to, aby pamiętać tutaj o Polakach prześladowanych pod okupacją niemiecką. Ta pamięć niemiecka o okupacji lat 1939-1945 raczej jest ograniczona tylko do jednego tragicznego elementu, niewątpliwie dramatycznego, jakim był Holokaust, ale te zbrodnie popełniane na Polakach od września 1939 roku. Ja bym powiedział, że do pewnego momentu w niemieckiej polityce historycznej, czy w ogóle w niemieckiej pamięci, tej realnej pamięci społecznej, bo teraz mówimy głównie o Republice Federalnej Niemiec ze zrozumiałych względów. No tam istniało coś takiego jak społeczeństwo obywatelskie i chociażby z tego względu ludzie byli odpowiedzialni, mogli być w pełni odpowiedzialni za i społeczeństwo, i władze w pełni odpowiedzialni za politykę pamięci, no to ja bym powiedział nawet, że jeszcze do końca lat 70., przecież zwróćmy uwagę, do końca lat 70. w niemieckim dyskursie czy w niemieckim języku nie używano słowa Holokaust, co jest ciekawe. Jak się popatrzy na tą historię, to do końca lat 70. właściwie powinniśmy mówić o historii niepamięci. To nie chodziło tylko, generalnie chodziło o kwestię zbrodni i zbrodni ludobójstwa, bo Republika Federalna Niemiec musiała być założona, jak każde państwo, na pewnym micie założycielskim, a ten mit założycielski demokratycznego, wzorcowego państwa, porządku, prawa, sukcesu gospodarczego był sprzeczny z tym, że to państwo w większości przypadków, czy żebyśmy tak powiedzieć, że było stworzone, jeśli idzie o urzędników, o ten aparat biurokratyczny, w większości, i to nie mówię tutaj przesady, przez byłych funkcjonariuszy NSD AIP, tak?
Tak, i z drugiej strony, no, można powiedzieć, że takim game changerem w tym sensie, takim przełomowym wydarzeniem, gdy chodzi o konstruowanie niemieckiego modelu pamięci o czasach okupacji, no to było wyświetlenie w niemieckiej telewizji pod koniec lat 70. nie niemieckiej produkcji, tylko amerykańskiej produkcji pod tytułem Holocaust. To rzeczywiście było wydarzenie nie tylko medialne, no i zgodne głosy badaczy tego zagadnienia twierdzą, że właśnie od lat 80. XX wieku w Niemczech Zachodnich można mówić o pewnym boomie pamięci. Tak, bo jak my mówiliśmy o filmie Polskie Drogi, to pewnie takim filmem, ale to pierwszym filmem, który dotarł do świadomości niemieckiej społecznej, do dziesiątków milionów, bo ten film był oglądany przez 20 milionów, to był właśnie film Holokaust. Ale ja bym jeszcze zwrócił na jedno wcześniejsze wydarzenie, bo gdy mówimy o tym narodzinach Republiki Federalnej Niemiec, to musimy powiedzieć, że tu nie będzie też przesady, że gdzieś mniej więcej do połowy lat 60. państwo niemieckie prowadziło ścisłą politykę niepamięci, no bo było tworzone, jeszcze raz to powtarzam, przez urzędników nazistowskich. Ta pamięć była wypierana, pamięć o zbrodniach. Pierwszym przełomem był drugi proces, tak zwany drugi proces oświęcimski, czyli proces zbrodniarzy oświęcimskich, który odbył się w latach 63-65 we Frankfurcie. To był w ogóle przełom, bo państwo niemieckie nie chciało ścigać zbrodniarzy. O tym się mało może wie, ale powiedzmy naszym widzom, że prokurator odpowiedzialny za śledztwo i za tę sprawę, Fritz Bauer, był związany ze sprawą Adolfa Eichmanna. Pierwsze sygnały o tym, gdzie jest Adolf Eichmann, dotarły do Niemców, ale prokurator Bauer, niemiecki prokurator, nie wszczął śledztwa w tej sprawie, bo wiedział, że organy państwa niemieckiego, między innymi policja, w której w większości są naziści, zrobią wszystko, żeby po pierwsze Eichmanna ostrzec i nie pozwolić na to, żeby doszło do procesu. I dlatego Bauer zachował się nielojalnie wobec swojego własnego państwa, czyli Niemiec, i poinformował o tym Mossad. No to też jest charakterystyczne dla stosunku państwa niemieckiego w latach 50. i 60. do zbrodniarzy. Po prostu nie chciano tych zbrodniarzy ścigać. To było tabu, nikt nie chciał o tym pamiętać. Nikt nie lubi się przyznawać, czy też mówić o sprawach, które były dla niego przykre, czy też pozostawiały za nim pewien ślad, który nie jest dla niego korzystny, więc ta polityka była intensywnie prowadzona. Weszły w to wszystko odpowiednie środki polityczne, środki finansowe, polityczne, no to zmieniało pewien obraz. Pamiętam, jak to jeszcze argumentowano na przykład w pewnych rozmowach, kontaktach, tak 20 parę, 30 lat temu, ale po co wracać do takich smutnych czasów? Tak mówili Niemcy, którzy mieszkali u siebie i w tej chwili nie chcieli specjalnie wracać do tej kwestii. A więc był podatny grunt na tego typu sprawy. Natomiast wydawałoby się, że w Polsce ta pamięć będzie znacznie dłuższa. Ja oczywiście pochodzę z takiego pokolenia, które urodziłem się 12 lat po wojnie i pamiętam dzisiaj dobrze dzisiaj jeszcze, jak to każda rozmowa, która toczyła się wówczas między dorosłymi, ja byłem świadkiem tych rozmów, kończyła się sprawami wojny. Ano ktoś gdzieś tam stracił tego czy tamtego, ktoś został za granicą, ktoś gdzieś się tam zgubił, coś stracono, to owo i tak dalej. Nie było rodziny, która by nie poniosła strat. Członkowie tych rodzin dzisiaj w wielu wypadkach, współcześni członkowie tych rodzin, będące w pewnej ciągłości, czasem nie mają żadnej świadomości, jak to było w czasie wojny i wcale do tego nie wracają. No wszystko to, o czym mówimy, pokazuje, że tym, czym chlubią się Niemcy do dzisiaj, czyli to tak zwane przezwyciężanie przeszłości, to jest jeden z kolejnych, no można powiedzieć, owoców
bardzo dobrej polityki kreowania wizerunku, własnego wizerunku państwa czy też narodu, który już ma tą złą przeszłość za sobą. Pomija się te niewygodne fakty, o których przed chwilą mówiłeś. Ja tylko jeszcze bym dodał na przykład te wyniki badań opinii publicznej w niemieckich, czy tych zachodnio-niemieckich strefach okupacyjnych przeprowadzanych przez aliantów krótko po zakończeniu II wojny, z których wynikało, że większość respondentów uważało, że narodowy socjalizm to był generalnie dobry system. Gdyby nie wojna, to Adolf Hitler by się okazał całkiem porządnym mężem stanu. Takie były odpowiedzi ku, można powiedzieć, mocnemu zdziwieniu tych, którzy organizowali te badania. I też mitem jest stwierdzenie, że rok 1968 był takim przełomem, to pokolenie 68 roku, protesty na uczelniach, domagania się odpowiedzi na pytanie wujku, dziadku, ojcze, co robiłeś w czasie wojny, było takie pilne. Otóż najnowsze badania wskazują, że raczej to dopiero kolejne dziesięciolecia zadawały te pytania, a nie wtedy. To ja się pozwolę do końca z tym nie zgodzić, bo jeśli mówimy o 1968 roku, to jest jednak ważne to ta zmiana pokoleniowa, tak? Wchodzi nowe jednak pokolenie, bo tamto pokolenie nazistowskie, jestem pewien, że oni by się nie rozliczyli. To dopiero następne pokolenie tych synów, tak, i wnuków zbrodniarzy mogło się z tym zacząć rozliczać, no ale znowu ten przykład, który podałeś, filmu Holokaust, pokazuje, jak to było trudne, tak, bo ten film zostaje wyemitowany w 1979 roku i dopiero wtedy sprawa Holokaustu staje się czymś dla opinii publicznej ważnym. Do tej pory, jak mówiłem o drugim procesie oświęcimskim, ten drugi proces oświęcimski tak naprawdę był ważny dla elit i dla urzędników państwa, bo pokazywał, że można przezwyciężyć opór aparatu. To było zwycięstwo, jednorazowe zwycięstwo nad aparatem niemieckim, niechętnym osądzaniu zbrodni. I jak się patrzy na skutki tego filmu Holokaust, to dopiero wtedy była po raz pierwszy dyskusja. Ale ja ci powiem, bo jeszcze na jedną chciałbym może na koniec rzecz zwrócić uwagę. Bo moim zdaniem w myśleniu niemieckim cały czas, mimo tego filmu Holokaust, do istotnego przełomu nie doszło, bo na czym skupia się film Holokaust? Jest zapisem zbrodni, tak? Zbrodni dokonanej na niemieckich Żydach. Ale o ofiarach. Tak. A co z katami? Co ze świadomością katów? Bo to jest druga rzecz niezwykle ważna. Pytanie, dlaczego? Co było w tych głowach, że Niemcy dopuścili się tak ogromnych zbrodni, takiego bestialstwa, ten kulturalny naród? Być może odpowiedź tkwi też w całkiem niedawnych produkcjach filmowych. Chciałbym zwrócić uwagę na film Strefa Interesu, gdzie Słyszałem, że już byłeś na tym filmie. byłem i wyszedłem z przekonaniem, że udało się twórcom tego filmu pokazać bestialstwo ludzi, w tym przypadku Rudolfa Hössa i jego rodziny, nie pokazując żadnej sceny z rozlewem krwi. Mocne sceny przymierzania ukradzionego Żydom futra, szminki, albo rozporządzenie Hessa o tym, żeby SS-mani szanowali krzaki bzu rosnące na terenie obozu Auschwitz, są tak mocne i dają tak do myślenia, wydaje mi się, także niemieckiej opinii publicznej, że to z pewnością będzie zaczynem dla jakiegoś może kolejnego renesansu pamięci. To ja widziałem jeszcze też najnowszy film, bo to widać, być może właśnie prawdziwy przełom zaczyna się dopiero teraz. Ten film Strefa Interesów, o którym wspomniałeś, ale ja widziałem ostatnio serial W niemieckim domu. Właśnie serial o drugim procesie oświęcimskim, wstrząsający, bo ja też nie zdawałem sobie sprawy właśnie z tego, jak Niemcy, ten film jest o tym, tak? Jak Niemcy wypierali pamięć. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że można tak wypierać pamięć. To jest coś,
ten film jest po prostu niewiarygodny, świetnie zrobiony. I teraz jest jeszcze jedna dla mnie taka ciekawa refleksja. Obydwa te filmy nie powstały bez udziału Polaków, bo główny chyba wysiłek producencki to zrobili Polacy. To też jest paradoks, że my Polacy pomagamy niemieckiej pamięci.